Witajcie na kolejnym treningu domowym Akademii Szermierzy. Dzisiaj kolejny odcinek, który poświęcony będzie kontroli broni i dokładności prowadzenia cięcia. Także potrzebujecie pozornika broni. Przypominam, może być miecz, może być szabla, może być kij dowolny. Ale na początek rozgrzejemy się też przy użyciu piłeczki, żeby było trochę ciekawiej. Także pozornik broni odkładamy i zaczynamy sobie od ćwiczeń z piłeczką. I piłeczkę podrzucamy na wysokość oczu i łapiemy raz prawą, raz lewą ręką. I 10 razy tak wykonamy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, ustawiamy się w pozycji szermierczej. I teraz podobnie, tylko że będziemy łapać prawą ręką w pozycji szermierczej. Podrzucam, łapię. Starajmy się nie łapać piłki gdzieś po skosie, nie szukać jej ręką, ale poczekać aż spadnie i dopiero wtedy samym wyprostem ramienia ją złapać. 10 razy na prawą rękę. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I to samo na lewą. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, troszkę sobie utrudniamy to zadanie. Podrzucamy lekko piłeczkę i będziemy ją podbijać dłonią i dopiero potem łapać. I też tak 10 razy. Najpierw pokazuję. To jest raz. Podrzucić, podbić, złapać. I 10 razy na prawo. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I to samo na lewą. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kolejne ćwiczenie będzie polegało na tym, że rzucamy piłkę i staramy się klasnąć w dłonie. Jak najwięcej razy jesteśmy w stanie. Czyli najpierw pokazuję, podrzucam i łapię jedną ręką. W prawej pozycji szermierczej, prawą ręką. Czyli wykonujemy sobie 5 razy na prawą stronę. Raz, 2, 3, 4, 5. I to samo na lewo. Raz, 2, 3, 4, 5. I teraz jeszcze trudniejsze ćwiczenie, w którym będziemy rzucać piłeczkę za siebie i starali się ją złapać. Rzucamy piłkę za siebie i staramy się złapać, zanim ona dotknie ziemi. Polecam obracać się przez lewe ramię, wtedy powinno być najszybciej. Rzucam prawą ręką i też prawą będę chciał złapać. 5 razy. Raz, 2, 3, 4, 5. I w lewej postawie, trudniejsza wersja, też 5 razy. Teraz przez prawe ramię będzie się najlepiej obrócić. Raz, 2, 3, 4, 5. Ok, odkładamy sobie piłeczkę, troszkę jesteśmy rozgrzani, ale dogrzewamy jeszcze stawy, żeby się przygotować lepiej do treningu. Ręce kręcimy do przodu 10 razy, szerokie obroty. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I do tyłu 10 razy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Łokcie do środka 10 razy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I na zewnątrz. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ruszamy nadgarstki chwilę. I w drugą stronę. Głowa góra-dół. I prawo-lewo.
Ok, stajemy na prawej nodze, przyciągamy lewą do góry, trzymamy. I do tyłu noga, pięta do pośladka, trzymamy, biodra wypchnięte do przodu. I staramy się w pozycji jaskółki chwilę wytrzymać. I druga noga. Kolanko wysoko. I pięta do pośladka. I w pozycji jaskółki chwilę utrzymujemy. Ok, przysiadamy na chwilkę. Ciężar przenosimy na prawą nogę. I na lewą. I na środku. I od razu 5 przysiadów wykonujemy. Raz, 2, 3, 4, 5. I stajemy w postawie szermierczej dość nisko i 5 razy dotykamy lewą ręką do ziemi, po czym wracamy do postawy. W ten sposób. Raz, 2, 3, 4, 5 i zmiana postawy. Lewa postawa, prawa ręka będzie dotykała. Raz, 2, 3, 4, 5. I ostatnie ćwiczenie na dół, jakie sobie wykonamy. Stajemy sobie szeroko, schodzimy nisko na nogach. Chwilkę tutaj się mobilizujemy, rozciągamy. I następnie ręce idą do podłogi. Jeszcze dociągamy. I teraz ręką od wewnątrz odwodzimy do sufitu 6 razy. Szeroki ruch od podłogi do sufitu. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 i wstajemy. To samo zrobi druga strona. Najpierw chwilę w wykroku. Schodzimy rękoma. I 6 razy odwodzimy rękę do sufitu. Długi ruch. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, bierzemy sobie miecz. Jeszcze żeby troszkę dogrzeć obręcz barkową, możemy sobie spróbować jedno ćwiczenie. Jeśli ktoś ma bardzo słabą mobilność barków, być może nie będzie w stanie tego wykonać. Chodzi o to, żeby miecz, trzymając dość szeroko, podnieść wysoko i następnie przenieść sobie do tyłu. I taki ruch wykonywać kilka razy. Jeśli na przykład przy użyciu miecza nie jesteście w stanie tego wykonać, po prostu weźcie coś dłuższego albo coś, co się rozciąga, na przykład jakąś gumę, ponieważ im szerzej złapiemy, tym łatwiej to będzie wykonać. Jak złapiecie bardzo wąsko, no to widzicie, tutaj nie bardzo przychodzi. Jak złapiemy sobie szerzej, to możemy już takie ćwiczenie wykonać. I taki ruch wykonamy 10 razy, także spróbujmy. W obie strony to jest raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, przechodzimy sobie do ćwiczeń technicznych.
Zaczniemy sobie od wykonywania cięć na kierunku pierwszym i drugim, czyli tych cięć w szkole włoskiej fendenti. Cięcie na kierunku pierwszym, przypominam, to jest to, które zamyka linię. Cięcie na kierunku drugim będzie po przeciwnej stronie, od strony lewej do prawej, od góry. Także wykonajmy sobie w dowolnej postawie na razie cięcie na kierunku pierwszym 10 razy. Czyli mam w ten sposób. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I to samo, tylko że cięcie na kierunku drugim 10 razy, czyli trzeba będzie przenieść sztych na drugą stronę. 10 razy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jakby być troszkę bardziej wszechstronnymi, możemy sobie porobić w innych postawach cięcia, na przykład z postawy damy. I znowu cięcie na kierunku pierwszym z damy, tylko że będzie ono troszkę dłuższe, ponieważ idzie aż za pleców. Polecam zacząć wolno i potem skończyć dynamicznie. Tak, żebyśmy mieli pewność, że sztych się ruszył jako pierwszy, że nie ma tutaj żadnych przyruchów, które nas zbliżają do przeciwnika i narażają na przeciwnatarcie. Sztych musi ruszyć pierwszy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I na kierunku drugim będzie troszkę trudniejsze, ponieważ musimy tak zrobić, żeby nie uderzyć się w głowę. Czyli będzie trzeba przenieść nad głową miecz, tak żeby ten kierunek drugi zaatakować. 10 razy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. W tych postawach, gdzie lewa noga jest z przodu, wystrzegajcie się wysuwania rąk za daleko. One wtedy bardzo często otrzymują trafienia. I poza tym pilnujmy, żeby nie zaczynać natarcia od wysunięcia rąk. Czyli nie robić czegoś takiego i potem sztych, tylko to właśnie sztych ma ruszyć pierwszy, bo to on będzie się miał znaleźć jako pierwszy na głowie przeciwnika. I jeszcze, żeby trochę innej postawy sobie przypomnieć, postawa żelaznej bramy, środkowa żelazna brama, czyli prawa noga z przodu, lewa noga z tyłu, miecz skierowany nisko i teraz z tego będziemy sobie wykonywać pchnięcia. I tutaj podobnie, dobrze jest mieć taki nawyk, żeby miecz wszystko zainicjował, czyli zacznijmy sobie, żeby było super poprawnie, wolno mieczem i dynamicznie skończmy pchnięcie. Czyli 10 takich ruchów pchnięcia. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. I teraz sobie troszkę łączymy, czyli zrobimy sobie kombinację. Cięcie na kierunku pierwszym i cięcie na kierunku drugim od razu. Te cięcia możecie wykonywać w różny sposób, bo może być zrobione krótko, tak na kierunku pierwszym i krótko na drugim. Może być troszkę dłuższej wersji, pierwsze i drugie, tak bardziej zamaszyście. Także dostosujcie to do tego, jak Wam będzie wygodniej. Postawa dowolna, ja sobie zrobię z postawy krótkiej. Czyli robimy cięcie na kierunku pierwszym, po czym na kierunku drugim. Też nie przesadźmy z tą zamaszystością, żeby nie było tam gdzieś za pleców wymachiwania. 10 razy taka kombinacja. Czyli na pierwszym, na drugim to jest raz. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I teraz jeszcze inaczej zrobimy. Cięcie na kierunku pierwszym, cięcie na kierunku drugim i następnie wykańczamy pchnięciem z wypadu. Takie niewygodne położenie rąk. Natomiast mamy teraz trening techniczny, gdzie możemy oswoić ciało z takimi nowymi, niewygodnymi ułożeniami. One może nie są bardzo często spotykane w walce,
Natomiast im większy mamy repertuar ruchów, tym lepiej dla nas, tym mniej będziemy zaskoczeni różnymi sytuacjami w walce. Czyli cięcie na kierunku pierwszym, na kierunku drugim, po czym władowujemy pchnięcie z krótkim wypadem. Zróbmy sobie 5 razy. Raz, 2, 3, 4, 5. Ok, i po takiej serii chwilkę się rozluźniamy. Ok, zrobiliśmy sobie cięcia na podstawowych 2 kierunkach od góry. Teraz sobie porobimy zasłony i odpowiedzi, czyli przypominam, takie podstawowe 2 zasłony w szkole włoskiej, czyli korona oraz finestra. Korona tutaj broni przed cięciem od tej strony, finestrę mamy z drugiej i będziemy wykonywali po nich też odpowiedzi. Czyli po koronie najwygodniejsze będzie cięcie na kierunku pierwszym, na kierunku drugim. Korona, odpowiedź. I staramy się zrobić tak, żeby ręce nam nie spadły, czyli żebyśmy cały czas kontrolowali miecz. Przyjmujemy sobie koronę, odpowiedź i tak wykonujemy 10 razy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I teraz finestra i odpowiedź. Finestra, ręce skrzyżowane i odpowiedź na kierunku pierwszym. 10 razy wykonujemy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No jak zwrócić uwagę, że ja troszkę pracuję tutaj na nogach i w biodrach. Nie ma co przesadzać z tym ruchem, żeby się nie wyginać przesadnie, ale trochę jak dołożymy tych rotacji, to będzie nam wygodniej po pierwsze przyjąć zasłonę, po drugie będzie większa siła odpowiedzi, także jak najbardziej można skorzystać. I teraz takie trochę mniej typowe, mniej wygodne do zrobienia kierunki odpowiedzi, ale też warto je znać, żeby zaskakiwać przeciwników różnymi kierunkami, gdzie odpowiadamy. Mówię koronę i odpowiedź na kierunku pierwszym, czyli solidna zasłona. Pilnujcie, żeby miecz poszedł trochę wyżej niż czoło, żeby nie było takiej zasłony, bo będziemy dostawać. Korona, odpowiedź. 10 razy ten ruch. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I podobnie z finestrą. Finestra, odpowiedź na kierunku drugim. Jeszcze mniej wygodna, ale też warto znać. Finestra, odpowiedź. 10 razy taki ruch wykonujemy. Raz, 2, 3. Tutaj zasłona blisko ciała. Odpowiedź na w pełni prostowanych rękach daleko. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I teraz spróbujemy sobie połączyć to wszystko kilka razy. Czyli wykonamy koronę, odpowiedź, finestrę, odpowiedź i potem koronę i odpowiedź na kierunku pierwszym, finestrę i odpowiedź na kierunku drugim. Czyli jeszcze raz pokażę i potem zrobimy sobie 5 razy taką kombinację. Korona, odpowiedź na kierunku pierwszym, korona, odpowiedź na kierunku drugim, finestra, odpowiedź na kierunku pierwszym. Korona, odpowiedź na kierunku pierwszym, finestra, odpowiedź na kierunku drugim. I 5 razy taką całą kombinację wykonujemy. Uwaga.
Raz. Korona, odpowiedź na kierunku drugim. Finestra, odpowiedź na kierunku pierwszym. Korona, odpowiedź na kierunku pierwszym. Finestra, odpowiedź na kierunku drugim. 2. 3. 4. 5. I po takiej serii chwilkę się rozluźniamy. Przechodzimy teraz do mniej wygodnych w wykonywaniu cięć. To są cięcia sottani w szkole włoskiej, czy w popularnych diagramach cięć określane jako numer 3 i numer 4. Cięcie na kierunku trzecim, cięcie na kierunku czwartym. Niewygodne w wykonywaniu, dlatego tym bardziej warto je sobie najpierw przećwiczyć w takich solo treningach. Cięcie na kierunku trzecim i cięcie na kierunku czwartym. Zróbmy sobie najpierw cięcie na kierunku trzecim 10 razy, starając się w miarę możliwości, żeby po wykończeniu cięcia sztych był skierowany na przeciwnika. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I cięcie na kierunku czwartym 10 razy w ten sposób. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. I teraz spróbujemy je połączyć, czyli zrobić jedno po drugim. Cięcie na kierunku trzecim, cięcie na kierunku czwartym. 10 razy takie połączenie wykonujemy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I teraz, żeby ciągle rozwijać ten nasz repertuar ruchów, które mamy, jeszcze sobie troszkę utrudnimy to ćwiczenie, ponieważ zrobimy po każdym z tych cięć pchnięcie. Czyli zrobimy cięcie na kierunku trzecim, cięcie sottani, po którym wykonamy pchnięcie wypadem. I to zrobimy 5 razy. Czyli trzecie, wypad. Wyraźnie, żeby ręka zainicjowała. Raz, 2, 3, 4, 5. I to samo kierunek czwarty. Cięcie, wypad. Uwaga, 5 razy. Raz, 2, 3, 4, 5. I zanim odpoczniemy, jeszcze ostatnie ćwiczenie, gdzie to łączymy. Trzecie, czwarte, wypad. 5 razy takie ćwiczenie. Trzecie, czwarte, wypad. Raz, 2, 3, 4, 5. I po tej serii chwilkę się rozluźniamy. Ok, ćwiczenie, które już wielokrotnie się pojawiało, natomiast warto je ćwiczyć, tak żeby ten ruch mieć naprawdę solidnie nauczony, to będą cięcia mezani, czyli popularne cwerchały. Często wykonywane w formie odpowiedzi po zasłonie, na przykład po koronie. Także teraz przyjmujemy taką pozycję, żeby nam było wygodnie ten helikopterek tutaj rozkręcać, tak żeby nie uderzyć w sufit na pewno. I będziemy te cwerchały wykonywać przez 20 sekund. Natomiast po 20 sekundach od razu zmienimy ręce, tak, żeby przećwiczyć też trochę tą drugą stronę. Czyli wykonujemy sobie taki ruch przez 20 sekund. To nie musi być na pełnej prędkości,
ponieważ normalnie w coś uderzamy i ten trochę amortyzuje ten cios, ale spróbujmy to zrobić tak, żeby trochę odczuć w barkach. Zaczynamy. Po 20 sekundach na prawą stronę przyjmujemy lewą postawę, lewą ręką łapiemy wyżej i teraz 20 sekund na leworęczną stronę. Lecimy. Ok, i po 20 sekundach rozluźniamy. Jeszcze, żeby troszkę tego balansu zrobić, większość robiliśmy na naszą prawą postawę, naszą domyślną. Jeszcze chwilę popracujmy w tej lewej postawie. Popróbujmy sobie powykonywać na przemian cięcie na kierunku pierwszym, drugim, trzecim i czwartym. Wiadomo, że z tej lewej ręki nie będzie takie łatwe, natomiast spróbujmy. Ciąć sobie po kolei na tych różnych kierunkach, żeby trochę tą drugą stronę zaangażować. 10 razy taką kombinację wykonujemy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Dobra, i na koniec wykonamy sobie taką super kombinację łączącą prawie wszystko, co robiliśmy na tym treningu. Także najpierw pokażę ją kilka razy, żebyście zapamiętali dobrze. W dowolnej postawie wykonujemy sobie najpierw 4 cięcia, tak co ćwiczyliśmy. Cięcie na kierunku pierwszym, drugim, trzecim i czwartym, po czym wykonujemy pchnięcie z wypadem. Zostając w wypadzie, przechodzimy do zasłony, do finestry. Odpowiadamy, korona, odpowiedź. Wracamy i wykonujemy cięcie jeszcze raz z wypadem. Czyli spróbujmy sobie taką kombinację zrobić. Co nam takie kombinacje w ogóle dają? Wiadomo, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć tutaj, jak się przeciwnik zachowa, ćwicząc sobie samemu. Natomiast uczymy się kontynuować akcję, uczymy się atakować jakimiś kombinacjami albo wracać do obron, tak żeby nasze akcje nie składały się tylko i wyłącznie z pojedynczych natarć czy zasłon. Także jeszcze raz pokazuję. Cięcie na kierunku pierwszym, drugim, trzecim, czwartym, pchnięcie, finestra, odpowiedź, korona, odpowiedź, powrót. I jeszcze, żeby się tutaj rozluźnić i błyskawicznie strzelić natarciem z wypadem. Spróbujmy sobie taką kombinację wykonać 10 razy na zakończenie. Lecimy. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. 5. 6. 7. 8. 9. I 10. Do takiej kombinacji na pewno się już zmęczyli, natomiast jeszcze troszkę, żebyśmy
wzmocnili tą lewą stronę. Tu najbardziej się zmęczyła prawa. Trzymamy sobie miecz w lewej postawie. W ten sposób na prostej ręce i przenosimy go po prostu z jednej na drugą stronę. Tak żeby i przedramię i bark popracowały. I tak przez 20 sekund na koniec, żeby ten dysbalans mięśniowy troszkę wyrównać. Ok, i na koniec chwilkę się rozciągamy. Przyjmujemy postawę w klęku. Ręce polecam zahaczyć o coś wyżej, na przykład o krzesło. I będziemy sobie schodzili coraz niżej, ale ręce tutaj zostają oparte. I w ten sposób będziemy rozciągać plecy i barki. Utrzymujemy taką pozycję przez minutę. Cały czas sobie luźno pogłębiamy. Bez szarpania. Ok, po minucie przechodzimy na plecy. I teraz staramy się mieć cały czas barki szeroko i przyklejone do ziemi. Lewa noga przechodzi na drugą stronę. Teraz bark staramy się mieć przyklejony. Jeśli kolano nie dotknie podłogi, trudno. Staramy się w toku rozciągania po prostu ten zakres ruchu zwiększać. Minutę w takiej pozycji utrzymujemy. Ok, druga noga to samo przez minutkę. Ok.
dzięki wielkie za trening. Dzisiaj sobie znowu zrobiliśmy trening techniczny, trening jak poprawnie prowadzić cięcia, ale już bardziej skomplikowane kombinacje, także już takie dość mocno kondycyjne na tą górę ciała. Także jeszcze raz dzięki Wam za trening i do zobaczenia na następnym.